Witam serdecznie! W tym filmie ruszamy z Kuala Lumpur w głąb Półwyspu Malajskiego. Pierwszym przystankiem będzie Ipoh. To kolonialne miasto założone w XIX wieku, które dziś zamieszkałe jest głównie przez potomków imigrantów z Chin i Indii, którzy pracowali w okolicznych kopalniach cyny. Region jest zasobny w pokłady cyny, na której kiedyś można było bardzo dobrze zarobić, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju miasta. Dziś po dawnej świetności zostało mnóstwo kolonialnej zabudowy, która w połączeniu z tropikalną roślinnością i muralami tworzy niesamowity klimat. Miasto przypomina mi Georgetown na wyspie Penang, jednak nie jest ono zatłoczone przez turystów ani nieskażone masową komercją. Ale to, co najciekawsze, leży poza miastem. Okolica obfituje w liczne jaskinie, w których mieszczą się świątynie, kopalnie cyny, czy nawet zamek angielskiego plantatora, który obecnie jest najbardziej nawiedzoną posiadłością w całej Malezji. Ipoh zwykle traktowany jest przez zagranicznych turystów wyłącznie jako miejsce przesiadkowe w drodze na plantację herbaty w Cameron Highlands. I nie zostają tutaj dłużej niż na jedną noc. Co ja osobiście uważam za wielki błąd. Według mnie jest to najbardziej niedocenione miejsce w Malezji, które w najbliższych latach stanie się wielkim hitem turystycznym. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Nawet jak się nie jeździło nigdy po lewej stronie, to uwierzcie mi, że lepiej wynająć z Malezji auto. Autobus do Ipoh miał ruszyć o godzinie 14. Przyjechał o godzinie 15. Po 5 minutach jazdy była przerwa na lunch. Tak, dosłownie po 5 minutach jazdy była przerwa na lunch. Minęły już 2 godziny od momentu, w którym miał ruszyć autobus i jeszcze nie ruszył. Nadal jesteśmy w Kuala Lumpur. Po 3 godzinach opóźnienia, w tym 2 na jakimś parkingu, wreszcie ruszamy. Doszło jeszcze tutaj do sprzeczki, awantury, bo powiedziałem mu parę słów. Coś mnie tam powyzywał po swojemu. Autobus miał dotrzeć do Ipoh na 17, jest już grubo po 20. Tak więc jeżeli planujecie przemieszczanie się w Malezji komunikacją publiczną, to trzeba wziąć to pod uwagę, że te autobusy nie przyjeżdżają na czas i widzę, że trzeba tu zacząć robić coś, czego nie robiłem nigdy w żadnym innym kraju i to też Wam polecam. Sprawdzajcie opinię przewoźnika w internecie, zanim kupicie bilet, bo może się okazać, że stracicie kupę czasu, może nawet cały dzień i kupę nerwów, tak jak ja dzisiaj w tym przypadku. Miasto to zwykle jest pomijane w podróżach Polaków i innych turystów, stąd jest tutaj dużo luźniej i nie ma komerchy. W samym mieście może nie ma za wiele ciekawego do zobaczenia, jest tutaj sporo budynków kolonialnych, jeszcze z ery angielskiej, dużo zabytkowych budowli chińskich. Samo zwiedzenie centrum zajmie nam na piechotę około 2 godzin. Nocą to wszystko jest podświetlone, więc jakby nabiera drugiego życia. Są tutaj też 2 takie deptaki, jeden z ciuchami, można się tutaj zaopatrzyć, wybierając się do Cameron Highland, bo tam jest dużo chłodniej i deszczowo, więc można sobie tutaj kupić kurtki, długie spodnie. Jest też drugi deptak z jedzeniem. To, co najciekawsze, kryje się poza miastem. W okolicy miasta, w promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, znajduje się kilkanaście świątyń wykutych w skałach. Znaczy są to jaskinie zamienione na świątynie. Każda jest inna, każda ma coś ciekawego do zaoferowania i są to świątynie chińskie.
taoistyczne, buddyjskie, więc nie musimy tam ubierać się w długie spodnie, w długie rękawy. Można sobie po prostu normalnie wejść w butach i każda jest piękna. Więc zapraszam Was do obejrzenia filmu, subskrypcji kanału i pokażę Wam, co oferuje region Ipoh i samo miasto. Jest tutaj też kilka ulic z muralami i jakimś właśnie takim street artem, różnymi instalacjami. Naprawdę jest przyjemnie, bo nie trzeba się przepychać. W odróżnieniu na przykład od Malaki czy Penangu, gdzie wszędzie tłoczą się tysiące turystów i każdy chce sobie zrobić fotę. Tak tutaj naprawdę możemy poczuć się sami. Jak to w angielskich miastach bywało, centralnym punktem jest wieża zegarowa, pięknie odrestaurowana. Tutaj obok jest food court, można coś od razu zjeść. I po lewej stronie mamy meczet okazały, a za wieżą był pałac gubernatora. Czy był? Jest nadal, tyle że jest teraz w remoncie i nie można nawet z zewnątrz się mu przyjrzeć dokładnie. Warto udać się też na lokalny targ ze świeżymi produktami, gdzie szczególne wrażenie robi dział rybny. Zasobny w wiele gatunków ryb słodkowodnych, jak i morskich oraz wszelkich owoców morza. Tego typu targowiska w Malezji zawsze są też pełne kotów, które czekają na resztki rybne, a przy okazji chronią to miejsce przed szczurami. Nocą miasto wygląda całkiem przyjemnie. Ludzi jest bardzo mało. Jakby w ogóle nie było życia nocnego. Poza dwoma deptakami i galerią handlową jest pusto. Jesteśmy teraz w Riverfront, czyli taki park chiński tuż przy rzece. Pięknie podświetlony. No, gorzej trochę utrzymany, bo jest sporo śmieci, ale nie ma co narzekać. Jest tutaj paru muzułmanów tylko. Bekają jak jelenie na rykowisku. Nazajutrz wynajmujemy skuter i ruszamy zobaczyć kilka punktów położonych dalej od miasta. Pierwszym przystankiem będzie nieczynna już kopalnia Cyny z olbrzymią koparką. Jako że większość najciekawszych atrakcji leży kilkanaście kilometrów nawet od Ipoh, no to nie ma innej opcji jak zwiedzić samochodem bądź skuterem. Jako że jest gorąco, żeby troszeczkę się schłodzić, dla odmiany wynajęliśmy na jeden dzień skuter w cenie 45 ringgitów. Region Ipoh słynie z wydobycia cyny. Działa tutaj jeszcze wiele odkrywkowych kopalni, wiele już zostało zamkniętych. Jedna z nich leży 25 km od miasta i znajduje się tutaj ostatnia wielka taka maszyna do wydobycia metodą odkrywkową cyny. I tutaj taka ciekawostka, bardzo nowoczesna jest technologia sprzedaży tych biletów, bo kupujemy sobie bilet online, robimy sobie zdjęcie i zaraz ma się otworzyć bramka, zeskanowanie po prostu twarzy. No oczywiście jest to zbieranie naszych danych, nie wiem do czego. Myślę, że prędzej czy później i tak to nas czeka w Europie. Barka jest naprawdę olbrzymia. Stoi sobie na wodzie właśnie takiego pływająca barka. Też jest mnóstwo różnych ryb kolorowych. No jeżeli ktoś nie widział nigdy takiego urządzenia, to polecam się wybrać, naprawdę. W Polsce opuszczonego chyba nie mamy. Nie spotkałem się. No i proszę, i to działa. I w ogóle zrobili tutaj park rozrywki dookoła. Pole kempingowe, jakieś ogrody, kłady, escape room. Widać, że przyjeżdżają tutaj sobie rodziny z dziećmi i tak dalej. Też darmowy audioprzewodnik, wystarczy sobie zeskanować kod w języku malajskim i angielskim. Kopalnia została założona przez Brytyjczyków w 1938 roku. Maszyna ta została zbudowana przez Anglików w 1938 roku. Tu są jeszcze napisy Brighton, Anglia. I waży 4,5 tysiąca ton. Ciężko sobie wyobrazić w ogóle taką masę. I tutaj napisy, tabliczki z zastrzeżeniami były w języku angielskim, malajskim, chińskim i indyjskim. I pracowały tutaj różne narodowości, tak jak to w Malezji. Tutaj jest
prospekt przedstawiający działanie koparki. Zbierała ona ziemię i skałę głęboko z dna. Głębokość kopalnia 33 metry. Pracowała do 1982 roku. Pomimo, że koparka nie pracuje już 40 lat, są tu zamontowane głośniki, które imitują dźwięki pracy. Na pewno w rzeczywistości było to dużo głośniejsze niż teraz. Podziw bierze, że jeszcze przed II wojną światową potrafiono zbudować coś takiego. To jest naprawdę potwór. Koparka pracowała nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, a jej obsługa liczyła 70 osób. Tak więc 70 osób aż było potrzebnych, żeby ten kolos mógł pracować, mógł działać. I o ile koparka jest potężna, tak jestem zawiedziony, że nie można wyjść na wyższe poziomy. Wszystkie tutaj schodki są pozamykane na kłódkę. Rozumiem, że to pewnie względy bezpieczeństwa, bo Chińczycy jakby robili zdjęcia, to by tu pewnie spadali, a i tak pewnie wpadają do wody, bo są kamizelki ratunkowe i koła wszędzie. W zasadzie zupełnie przypadkowo trafiliśmy do najbardziej nawiedzonego miejsca w Malezji. A więc zapraszam Was do zamku Williama Kelly'ego. Dookoła Ipoh jest kilka starych angielskich rezydencji. Niestety większość jest niedostępnych do zwiedzania. Jesteśmy teraz w zamku Kelly, angielski przedsiębiorca, który przybył do Malezji na początku XX wieku, aby wycinać dżunglę pod plantację na zlecenie brytyjskiego rządu. Dorobił się na tym wystarczających pieniędzy, aby kupić sobie tutaj 1000 akrów ziemi, założył plantację, a następnie zainwestował w biznes wydobycia cyny. I tak oto pobudował sobie tutaj taki zamek. Do wybudowania tego zamku ściągnął 50 robotników z Indii, z Madrasu, którzy zrobili to właśnie w takim indyjskim stylu, co widać od razu na pierwszy rzut oka, chociażby po tych oknach. Później niestety epidemia grypy hiszpanki wykończyła mu tutaj tą obsadę, stąd budowa została wstrzymana. Po śmierci jego córka zaprzepaściła tą posiadłość, wpadła ona w ruinę i sprzedała ją brytyjskiemu rządowi. No dziś jest to obiekt zdewastowany, w zasadzie zostały już tylko ściany, no i urządzono tutaj takie małe muzeum pokazowe. Z tyłu był pierwszy dom rodziny Kelly'ego, który powstał zanim wybudowano pałac, zbudowany w 1905 roku. Że nawet nie zachowały się tutaj wszystkie ściany. No i też widać tutaj wpływy indyjskie od razu. W łazienkach zachowały się jeszcze resztki płytek marmurowych sprowadzanych z Włoch. Fajnie, że są tutaj podpisane wszystkie pomieszczenia, które się znajdowały w tym domu i pałacu. Więc teraz wchodzimy do resztek kuchni i znajduje się tutaj jeszcze ponad 100-letni piec, w którym gotowano potrawy dla arystokratów. Widać, że umiejętnie rozbudowano tą rezydencję. Dom połączono później z pałacem i powstał tutaj okazały dziedziniec ze studnią na środku. Krążą tutaj legendy, że to miejsce jest nawiedzone. Straszy tutaj duch Williama Kelly'ego. Został on pochowany w Portugalii, tam gdzie zmarł, a chciał umrzeć tutaj i wrócić właśnie do tego miejsca, nie zdążył jednak. Zachował się tutaj główny salon z oryginalnymi meblami i porcelaną. Perski dywan, chińska porcelana, angielskie meble. W zamku była też piwnica, gdzie William Kelly trzymał 3000 butelek wina. Półki się zachowały, ale wino niestety nie. Ponoć był tu też sekretny tunel ucieczkowy. Nie odkryto go jak na razie. Ktoś próbował się przepływać nawet przez ścianę. Okazało się, że ten zamek jest jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc w Malezji. Właśnie o nim powstał w 2009 roku program zrealizowany przez telewizję Discovery. Ponoć jakaś kanadyjska para, która przyjechała tutaj spędzić po prostu noc i poszukać śladów duchów, zrobiła zdjęcie na tym balkonie, na którym widać ducha. Ja tutaj nie czuję żadnych nadprzyrodzonych mocy, aczkolwiek miejsce jest bardzo ciekawe i ma świetną historię, która została opisana. Główna sypialnia Williama. Jak na ironię, nigdy nie spał w niej z żoną, bo zanim zdążył ukończyć tę część pałacu, żona wyjechała do Anglii i już nigdy tu nie wróciła. Kolejny pokój, tym razem sypialnia córki Williama, Helen. W 27 roku wyjechała do Anglii z ojcem i też nigdy już tutaj nie powróciła.
I też te wszystkie pokoje tutaj z góry, sypialnie Williama i jego dzieci, miały tajne zejścia na dół. Tutaj dodatkowo było połączenie dwóch sypialni, więc można było niepostrzeżenie wymknąć się z domu. Przejście było ukryte w łazienkach. Pewnie było to kiedyś jakoś zamaskowane, tak samo wyjście na zewnątrz pewnie jakimś bluszczem. I tutaj pokój syna Williama, który zginął w II wojnie światowej jako pilot brytyjski w walce z Niemcami. Pokój dla gości odwiedzających plantację i przyjaciół Williama. No i tutaj miał gest, bo zrobił go w wieży z pięknym widokiem na okolice, na plantację. Był tutaj też kort tenisowy. No dzisiaj takiego ładnego widoku nie mamy, bo zabudowali to parkingami, jakimiś budami, straganami. Tylko możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało kiedyś, ewentualnie zobaczyć właśnie na starych zdjęciach, bo tych się trochę zachowało. I tutaj też znajdowała się pierwsza winda w Malezji, zamontowana w 1926 roku. Z dachu rozciągał się piękny widok na całą okolicę i przede wszystkim na plantację. Posiadłość położona jest w zakolu rzeki. Może ta rzeka nie należy do najczystszych, bo malezyjskie rzeki niosą ze sobą dużo mułu, materiału roślinnego. To nie znaczy, że są brudne. I coś, co mi się tutaj właśnie bardzo podoba, to że w tym zamku możemy wejść naprawdę do każdego pomieszczenia. Udostępnione jest 100%. Nie jest nic wyzamykane, jak właśnie w większości tego typu obiektów, gdzie podziwiamy tylko skromną część. Widok z samego dachu wieży zamkowej i właśnie na tamtych szczytach są położone już plantacje herbaty, czyli słynne Cameron Highlands. Widać, że niektóre szczyty stoją w chmurach i wystarczy niecałe 2 godziny drogi stąd, żeby znaleźć się w zupełnie innej strefie klimatycznej. Tam już będzie 15 stopni chłodniej, więc kiedy chcieli odpocząć od upałów, wystarczy, że udali się w góry. Będąc w Aipoh, koniecznie trzeba zobaczyć jaskinię Kek Lok Tong, czyli po naszemu, po polsku będzie to znaczyć jaskinia wielkiego szczęścia. Jaskinia ma ponad 100 metrów długości i 3 komory, więc wchodzimy do środka. U wejściu do jaskini stoi pomnik chińskiego filozofa Konfucjusza i co najlepsze, ta jaskinia jest za darmo. Jest wykorzystywana ona jako chińska świątynia. Do niektórych miejsc tylko trzeba zdjąć buty, ale do świątyni mają zakaz wstępu koty, psy i króliki. Ale małpy mogą tu przychodzić, bo też tutaj żyją. Można kupić pokarm dla karpi za 3 ringgity. No powiem, że miejsce jest jak dla mnie ładniejsze niż Batu Caves. Przede wszystkim jest tutaj spokojnie, nie ma tutaj takich tłumów, nie ma przede wszystkim góry śmieci, nie ma tej komerchy. Przez jaskinię przechodzimy do takiego ogrodu i tutaj jest mnóstwo małp, więc jak wybieracie się do tych jaskiń, to można coś wziąć dla nich. Aczkolwiek są tutaj zakazy, ale widzę, że Chińczycy się i tak nie stosują, tylko sobie karmią te małpki. Są też stragany, altanki, można sobie odpocząć, zrobić piknik. Wystawa posągów Budda w różnych postaciach. Jest tutaj co robić, myślę, że nawet i cały dzień. Można sobie wynająć rowery, nawet te tandemowe. Można sobie wynająć rowery wodne i popływać tutaj rzeką, która wije się przy skałach. Można pooglądać żółwie, małpy, ryby, no i można pomodlić się do Buddy, jak ktoś lubi. Tak właśnie powinno być. To, co stworzyła sama natura, powinno być za darmo, żeby ludzie mogli to zobaczyć. Aczkolwiek tutaj człowiek też wykonał wielką pracę, żeby to zagospodarować, udostępnić, a mimo tego Chińczycy nie pobierają za to pieniędzy. Kilkaset metrów od jaskini mieści się bardzo ciekawy skansen odtwarzający dawną chińską wioskę. Samo położenie nad wodą pomiędzy olbrzymimi ścianami skalnymi robi potężne wrażenie. Odtworzono tutaj pieczołowicie domy i zakłady usługowe chińskich imigrantów z wyposażeniem z pierwszej połowy XX wieku oraz remizę strażacką, sklepy czy restauracje. Co ciekawe, do każdego z tych budynków można wejść i dotknąć wszystkich eksponatów, a także zrobić sobie z nimi zdjęcie. Skansen przedstawia życie różnych warstw społecznych i grup etnicznych zamieszkujących ten region. Jest też część poświęcona ludom pierwotnym, gdyż w tutejszych jaskiniach odkryto jedyne w Malezji malowidła skalne z epoki neolitu, mające ponad 3000 lat oraz znaleziono najstarszy szkielet człowieka w Malezji, liczący ponad 10 000 lat.
Niestety kilka dni po nagraniu tego materiału doszło w tym miejscu do nieszczęśliwego wypadku. Przewodnik turystyczny zginął od spadających kamieni i ze względów bezpieczeństwa skansen zamknięto. Są oczywiście plany ponownego otwarcia po odpowiednim zabezpieczeniu tego miejsca, ale sprawdzajcie te informacje na bieżąco, zanim udacie się do tej wioski. Tuż przy wejściu mamy takie kapelusze, można je sobie tutaj wziąć w cenie biletu i robić dowoli w nich zdjęcia, zabawić się w riksierze i kiedy wracamy, bo to jest koło, odkładamy je z powrotem. Ta wioska została zrobiona do pstrykania zdjęć po prostu. Tu można coś zobaczyć, no fajne są te domki. Wcześniej tego naprawdę nigdzie nie widziałem, ale cała ta alejka i scenizacje pod zdjęcia, żeby Azjaci mogli sobie strykać foty, bo oni to uwielbiają. Wystawa instrumentów i przebrań używanych podczas świąt chińskich do tańca smoka. A tutaj rekonstrukcja domu malajskiego, jak mieszkali Malajowie. Oczywiście ci bogaci, biedni mieszkali w szałasach, nadal mieszkają w szałasach. Lata 70. Tak wyglądały domy bogatych Malajów. To zdaje się był taki dom kultury. Tutaj przychodzili, spotykali się, ćwiczyli tańce ludowe. Są tutaj kostiumy do tańca smoka. Fajnie to ujęli, że Chińczycy byli narodem ucywilizowanym. Żyli sobie w ten sposób, jak widzicie, a Malajowie w tym czasie mieszkali w jaskiniach. No w sumie tak może być, bo całe jakieś tutaj dziedzictwo, jakie jest zbudowane, to starsze, co jest zabytkami, jest chińskie. Po Malajach nie zostało nic. To nie była cywilizacja taka jak Egipcjanie, Aztekowie, gdzie zostawili po sobie całe miasta, tylko cywilizacja prymitywnych plemion mieszkających w dżungli. Można tutaj też próbować swoich sił jako rikszasz, w rikszy ręcznej i rikszy rowerowej. Szczerze, jest to bardzo proste. Myślałem, że ciężko się coś takiego ciągnie, ale jest zajebiście. Myślałem, że właśnie będzie to kolejny jakiś kicz azjatycki, a tutaj jest super. Mnóstwo ryb, żółwi, właśnie ptaków. Wygląda to trochę jak nasze muzea PRL-u, pomiksowane ze skansenem. No i muzeum selfie, wszystko w jednym, każdy znajdzie coś dla siebie. Stary chiński sklep, mnóstwo papierosów. Naprawdę pięknie to wygląda i zobaczcie na to. Stara, zardzewiała lodówka z lat 50., a w niej oryginalne napoje. Stary 7up, pierwsza wersja FN10 i jeszcze jest normalnie w środku napój. Nie ma kiedy to zostało zabutelkowane, a szkoda, ale wygląda jakby miało z 70 lat. I lodówka Electrolux. A tu pomarańczowy FNN, ale już się to wszystko wytrąciło. Tu eksponaty możemy sobie po prostu dotknąć, zrobić z nimi zdjęcie, nie są zamknięte za gablotami. Tak to powinno wyglądać. I aż dziwi mnie to, że Chińczycy tego jeszcze nie zniszczyli. I o ile na dole były domy bogatszych kupców Chińczyków, tak tutaj jak wychodzimy w górę już widać taka wioska, może jeszcze nie biedaków, ale już ludzi biedniejszych, czyli coś co było bardziej tutaj powszechne. No i są i stare angielskie budki telefoniczne, jest sklepik, jest warsztat. Tutaj mamy ekspozycję starych wag. Naprawdę można by tu było chodzić kilka godzin, żeby to wszystko dokładnie obejrzeć. Plus jeszcze posiedzieć, popatrzeć sobie na te zwierzęta, pokarmić ryby. I wszędzie bardzo dużo chińskich winyli. Nawet nie wiedziałem, że chińska muzyka była tak popularna. A tutaj barbershop, czyli fryzjer. Ostatnim przystankiem będzie buddyjska świątynia Perak Cave. To kolejna świątynia chińska urządzona w 1926 roku w potężnej jaskini. Jednak w tym miejscu dodatkową atrakcją jest stroma ścieżka z setkami schodów pnąca się na sam szczyt.
Wejście w wysokiej temperaturze i prawie 100% wilgotności powietrza jest naprawdę wymagające, ale jak już dojdziemy na górę, wszelkie trudy wynagrodzą nam piękne widoki na miasto i kopalnie Cyny. Perak Cave Temple, kolejna jaskinia warta odwiedzenia. Większość takich malowniczych jaskiń została zamieniona w świątynie taoistyczne, buddyjskie i one wszystkie są za darmo. I to, co mi się podoba w tych świątyniach, to to, że nie trzeba tutaj się jakoś specjalnie ubierać, ani ściągać butów, w odróżnieniu od świątyń hinduistycznych, gdzie oni dość rygorystycznie tego wymagają. A w tym gorącym klimacie jakieś tam ukrywanie, zakrywanie się, no nie jest to dla nas komfortowe. Nie jest godzina 9, dla nich to jest wcześnie. Nie ma w ogóle nikogo. I jeden odwiedzający tylko. Warto ruszyć rano, zanim wycieczki ruszą z tych śniadań. W chińskiej świątyni możemy napić się za darmo herbaty. Oprócz tego, że świątynia za darmo, to jeszcze herbata dla pielgrzymów. Jakby tego było mało, że jaskinia jest potężna i w środku jest wiele rzeźb i wcieleń Buddy. Tak mamy jeszcze do pokonania kilkaset schodów i można sobie wejść tutaj gdzieś chyba na szczyt tej góry. I tutaj już schody stają się kurde prawie pionowe. Jestem cały mokry. Po 10 czy 15 minutach wspinaczki po schodach udało się wreszcie dotrzeć na szczyt. Takie różne altanki pobudowane chińskie i mamy w zasadzie widok 360 stopni na całą okolicę. Myślę, że to idealne miejsce na zachód słońca, z tym, że to zamykają chyba bodajże o 17, więc nie da rady. Gdzieś tam na dole, gdzie biegnie ta droga, było wejście do jaskini i znaleźliśmy się tutaj na górze. Też rzędy takich jednakowych domków wszędzie. Tym mistycznym akcentem kończymy ten film, ale podróż po Malezji dopiero się rozpoczyna. W kolejnym odcinku udamy się do najbardziej komercyjnego miasta w tym kraju, czyli Cameron Highlands. Ta stacja górska otoczona plantacjami herbaty jest dla Malezji czymś podobnym jak dla Polski Zakopane. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzu i zostawić łapkę w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!